Cześć! Witam w kolejnej edycji rankingu sprawdzonych kamer samochodowych według Videorejestratory24.pl. Edycji w pewnym sensie jubileuszowej, bowiem w sierpniu 2024 roku sklep WR24.pl obchodził 10-lecie swojej działalności. W ciągu dekady przez nasze ręce przewinęło się dosłownie kilkaset wideorejestratorów, a na kanale znajdziesz tysiące materiałów wideo z testami, porównaniami, recenzjami i praktycznymi poradnikami na temat wideorejestratorów. Zachęcam do subskrypcji. I właśnie, żeby nie zatracić się w tych wszystkich materiałach, cyklicznie, mniej więcej 2 razy do roku publikuję ten właśnie ranking, który jest takim crème de la crème, taką esencją najbardziej polecanych, moim subiektywnym zdaniem, to zaznaczam, jak zawsze, wideorejestratorów dostępnych w bieżącej ofercie WR24.pl. Zatem jeśli nie masz czasu na doktoryzowanie się w temacie kamer samochodowych i chcesz po prostu dowiedzieć się, który konkretnie wideorejestrator w określonym segmencie cenowym wybrać, to świetnie trafiłeś, bądź trafiłaś. Zapraszam. Już od 10 lat tylko sprawdzone kamery samochodowe prezentuje Dawid Lorenz z Videorejestratory24.pl. Zanim rozpocznę, jeszcze jedna kwestia. Zakładam bowiem, że ten ranking będzie trafiał głównie do odbiorców będących dopiero na początku drogi do wyboru właściwego wideorejestratora i niektóre kwestie mogą wydać się nie do końca jasne. Dlatego zamiast wyjaśniać po drodze, o co chodzi, wrzucam teraz planszę ze skróconym słowniczkiem kluczowych pojęć, które z pewnością nieraz usłyszysz w tym materiale. Polecam teraz zrobić pauzę, może screenshot i ewentualnie wrócić do tego słowniczka w razie potrzeby. Dajcie znać w komentarzu, jeśli napotkacie na jeszcze inne trudne terminy. Z pewnością je wyjaśnię. A teraz czas na mięsko. Na początek tradycyjnie tanio i dobrze, czyli kamerki budżetowe w cenie do około 500 zł. 70mi M310. Kamera tylko na przód i tylko za 200. Najtańsza, jaką aktualnie możesz kupić w WR24.pl. Co oferuje? Przede wszystkim jest mała i dyskretna. Nie ma wyświetlacza, a zatem obsługujesz ją tylko poprzez apkę w smartfonie. Nagrywanie wideo w rozdzielczości Super Full HD. Trochę więcej niż Full HD, ale jeszcze nie 2,5K. I to z całkiem niezłą jakością i solidną skutecznością. Tryb parkingowy z nagrywaniem poklatkowym oraz detekcją kolizji. Obsługa kart pamięci do 256 GB. Jest nawet obsługa komend głosowych. Turn on hotspot. Hotspot Wi-Fi jest włączony. Lock the video. I to wszystko tylko za 200. Okej, a gdzie haczyk? No cóż, w tej cenie nie można mieć wszystkiego, więc tu w tym wideorejestratorze nie ma trybu HDR. A to znaczy, że w nocy ta kamerka nie wychwyci skutecznie tablic rejestracyjnych z pojazdów nadjeżdżających z naprzeciwka. Mimo wszystko, jeśli priorytetem jest jak najniższa cena, 70mi M310 jest najlepszą z najtańszych kamer, jaką aktualnie możesz kupić. Natomiast jeśli chcesz kamerkę też 70mi o podobnych funkcjonalnościach, ale lepiej nagrywającą w nocy, to polecam 70mi A200. Ta posiada tryb HDR, czyli poza przyzwoitą jakością obrazu w dzień, zapewni także dobrą skuteczność w nocy. W porównaniu do wspomnianego przed chwilą M310 ma, jak widać, nieco inny kształt. Ma także wyświetlacz, przyciski do obsługi, a mimo to jest wciąż dość niewielka i dyskretna. 70mi A200 można kupić w wariancie naprzód, ale szczególnie polecam wersję dual, naprzód i tył, bowiem w cenie 459 zł jest to moim zdaniem najlepszy wideorejestrator tego typu, czyli naprzód i tył, w segmencie budżetowym, poniżej 500 zł. A jeśli chcesz najtańszą kamerę na przód, ale ze skutecznym HDR-em, to weź Mio C545 Pro. Bo za jedyne 299 zł dostajesz nagrywanie Full HD i tryb HDR jednocześnie, a to, jak już wiesz, przekłada się na całkiem sensowną jakość i skuteczność obrazu zarówno w dzień, jak i w nocy. Poza tym kamera niewielka, ale o dość klasycznej budowie, z mocowaniem na głowicy przyklejonej do szyby, choć można też dokupić uchwyt z przyssawką. Posiada niewielki wyświetlacz oraz przyciski funkcyjne, a z ciekawych funkcji dodatkowych tryb parkingowy z buforowaną detekcją ruchu i wstrząsów. Ale tak ogólnie to jednak bardzo podstawowa funkcjonalnie kamera, więc jeśli chcesz coś troszeczkę bardziej wypasionego, to polecam Mio C595W. Za 100 więcej masz praktycznie identyczną w budowie kamerę, która na dodatek ma ten sam układ optyczny, a więc też nagrywa w rozdzielczości Full HD i z trybem HDR. To, co ją różni od tej tańszej wersji C545 Pro, to funkcjonalność, bo poza trybem parkingowym z buforowaniem
Ten model ma dodatkowo moduł GPS z ostrzeganiem o fotoradarach i odcinkowych pomiarach prędkości oraz moduł Wi-Fi i aplikację na smartfon. Warto dodać, że Mio proponuje 3-letnią gwarancję na większość swoich modeli, również na te tańsze, które tu wymieniłem. Reasumując, Mio C595W rekomenduję, jeśli szukasz budżetowej kamery o klasycznej budowie, ale i dobrej skuteczności nagrań i przyzwoitej funkcjonalności. Kolejny segment cenowy dla tych ciut bardziej wymagających, czyli wideorejestratory za ponad 500 zł, a ten segment rozpoczynam od 70i A510. To relatywnie nowy model, który miał premierę wiosną 2024 roku, ale z miejsca stał się bestsellerem i ma ku temu solidne podstawy. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Na pozór wygląda identycznie jak tańszy model A200, tutaj leżący, ale funkcjonalnie jest istotna różnica. Przede wszystkim lepsza optyka przedniej kamery oparta o sensor Sony Starvis 2 drugiej generacji z nagrywaniem 2,5K i trybem HDR. Poza tym dodany jest też moduł GPS. Kluczowa różnica to wsparcie zdalnych usług chmurowych przez internet i sieci 4G LTE. Dzięki temu masz możliwość na przykład otrzymywania powiadomień na smartfon, gdy kamera wykryje jakieś zdarzenie podczas postoju. Cena 649 za wersję na przód i tył. Co prawda do skorzystania z funkcji internetowych wymagane jest dokupienie i podłączenie takiego dodatkowego modułu UP04. Jednak mimo to A510 wciąż pozostaje najtańszym aktualnie dostępnym w ofercie wideorejestratorem z opcją dostępu do usług chmurowych przez internet. Natomiast jako takiego troszkę starszego i bardziej wypasionego brata dla 510 mogę śmiało polecić 70i A810. Jakie różnice? Jest fizycznie nieco większa i ma większy ekran, nagrywa w rozdzielczości 4K zamiast 2,5K i oczywiście także z HDR. Posiada także inteligentne funkcje detekcji w trybie parkingowym. Poza tym jest funkcjonalnie niemal identyczna do A510 i oczywiście także oferuje opcjonalny dostęp do funkcji chmurowych. Osobiście jednak uważam, że to A510 od 70i ma najlepszą relację jakości możliwości do ceny i właśnie dlatego A510 jest bestsellerem. Viofo A119 Mini 2. Kamerka tylko naprzód, jak nazwa sugeruje, miniaturowa i dyskretna w montażu. Wyposażona w optykę Sony Starvis 2, nagrywa obraz w rozdzielczości 2,5K, naturalnie z trybem HDR, a właściwie Auto HDR, czyli samoczynnie włączającym się w godzinach nocnych, gdy jest najbardziej skuteczny. Kamerka napakowana funkcjonalnie, posiada moduł GPS, dwuzakresowy moduł Wi-Fi, aplikacje, aż 3 tryby parkingowe, buforowanie zdarzeń, obsługuje karty pamięci do 512 GB, a także posiada funkcje głosowe, powiadomienie o bieżącym statusie po polsku oraz rozpoznawanie komend głosowych, no to już po angielsku. Nagrywanie rozpoczęte. Turn on Wi-Fi. Wi-Fi włączone. Ponadto można do niej dokupić taki miniaturowy, wielofunkcyjny przycisk Bluetooth. Za jego pomocą zabezpieczysz na przykład plik przed nadpisaniem w kolejnej pętli lub wywołasz wybrane funkcje kamery, które zdefiniujesz w ustawieniach. Viofo A119 Mini 2 w cenie 599 to moja mocna rekomendacja, jeżeli poszukujesz dyskretnej i zarazem bardzo funkcjonalnej i skutecznej kamery na przód samochodu. Czas na rekomendacje wideorejestratorów w cenach od 1000 zł wzwyż, a w niższym zakresie tego segmentu szczególnie wyróżnia się Mikavi PQ8 4K LTE. PQ8 to bardzo ciekawa premiera tego roku. Wideorejestrator na przód i tył o dość nietuzinkowym kształcie, trzeba przyznać. Najmocniejszą stroną tego modelu jest optyka. Z przodu sensor Sony Starvis drugiej generacji i nagrywanie 4K z HDR. Z tyłu też Sony Starvis, ale pierwszej generacji, aczkolwiek z rozdzielczością 2,5K i też ze skutecznym trybem HDR. Co za tym idzie, jakość i skuteczność nagrań wideo z tego wideorejestratora jest absolutnie imponująca. Wideorejestrator można obsłużyć za pomocą dwuzakresowego modułu Wi-Fi i aplikacji na smartfon. Poza tym mamy do dyspozycji komplet typowych funkcji GPS, 3 tryby parkingowe, buforowanie, obsługa kart pamięci do 512 GB i tak dalej. Warto też zaznaczyć, że w zestawie podstawowym w tym pudełku z PQ8 znajduje się także adapter zasilania do trybu parkingowego. Zazwyczaj taki adapter trzeba po prostu dokupić osobno. Ale zaraz, gdzie są funkcje chmurowe? Wszak w nazwie wideorejestratora widnieje LTE, ten skrót.
I tu nie ukrywam, jest pewna niekonsekwencja ze strony producenta. Skrót LTE w nazwie wideorejestratora mógłby sugerować, że kamera posiada już zintegrowany moduł LTE. Tymczasem usługi chmurowe będą udostępnione poprzez zewnętrzny moduł LTE, który będzie dostępny w przyszłości. Być może, kiedy Ty oglądasz ten ranking, parę miesięcy po jego publikacji, moduł jest już dostępny. Natomiast na ten moment, czyli w listopadzie 2024, jeszcze trzeba czekać. Pomijając jednak ten niefortunny niuans, Mikawi PQ8 4K LTE rekomenduję przede wszystkim jako bardzo skuteczny i funkcjonalny wideorejestrator na przód i tył. Świetna, fantastyczna optyka, adapter do trybu parkingowego w zestawie podstawowym, a potencjał LTE do usług chmurowych można traktować jako taki plus dodatni tego modelu. Mikawi PQ8 to bardzo poważny konkurent dla kolejnego mocnego zawodnika w tym segmencie, czyli Viofo A229 Pro. Wideorejestrator występujący w trzech podstawowych wariantach. Tylko na przód i tył, najpopularniejszy, oraz na przód, tył i wnętrze. Co daje kamera wewnętrzna? Jeszcze szerszy zakres nagrywania otoczenia pojazdu, który się przyda nie tylko na drodze, ale też podczas postoju. Viofo to przede wszystkim fantastyczna optyka. Sensor Sony Starvis 2 w kamerze przedniej oraz tylnej. Z przodu nagrywanie 4K, z tyłu 2,5K, we wnętrzu Full HD i wszystkie moduły wspierają tryb HDR. Tu zdecydowanie warto wspomnieć także o opcjonalnym i fenomenalnym teleobiektywie RTC 300. Po połączeniu go do głównego modułu A229 Pro, ten tandem zapewnia bezkonkurencyjną skuteczność rejestrowania materiału dowodowego. Niezależnie jednak od wybranego wariantu, Viofo A229 Pro pod względem takiej ogólnej jakości i skuteczności nagrywania wideo jest jednym z najlepszych wideorejestratorów dostępnych na rynku. Choć tu, muszę uczciwie przyznać, wspomniany wcześniej Mikawi PQ8 bardzo depcze pod tym względem Viofo po piętach. Wracając do Viofo, funkcjonalnie ta kamera ma wszystko, czego można chcieć. I tutaj po prostu dodam pełną listę. Prawie wszystko, bo Viofo niestety nadal nie ma usług chmurowych. Ale jak ktoś lubi jeszcze więcej funkcji napakowanych do wideorejestratora, to polecam Viofo A329. Najnowszy model od Viofo, mocno spokrewniony z A229, zresztą wygląda niemalże identycznie. Aczkolwiek dostępny tylko w wersji na przód lub przód i tył i niestety bez możliwości podłączenia tego fenomenalnego teleobiektywu. Co do funkcji, to A329 ma wszystko co A229 plus 3 takie dodatkowe i bardzo ciekawe feature'y. Po pierwsze, tryb 60 klatek na sekundę w rozdzielczości 4K, jest to pierwszy wideorejestrator z taką możliwością. Po drugie, opcję podłączenia zewnętrznego dysku SSD. I po trzecie, bezprzewodowy moduł w standardzie Wi-Fi 6, więc jeśli masz smartfon, który pracuje w tym standardzie, to pobieranie plików z kamery do pamięci telefonu będzie naprawdę super szybkie. Pytanie zatem, czy warto za te dodatkowe funkcje dopłacać około 500 zł do modelu A329 w porównaniu do 229 Pro? No cóż, to kwestia rozważenia indywidualnych potrzeb, preferencji, oczywiście możliwości budżetowych. Dla mnie osobiście ta opcja zewnętrznego dysku SSD jest chyba najbardziej kusząca. Moim zdaniem jednak ten 229 Pro, trochę starszy model, oferuje trochę lepszą relację możliwości do ceny i to jemu oddaję moją główną rekomendację. FineView GX1000 Cloud. Kamery marki FineView serii GX1000 konsekwentnie polecam od kilku już edycji mojego rankingu. Tym razem w nazwie modelu pojawił się dopisek Cloud, czyli jest chmura, ale o tym za chwilę. Ogólnie rzecz biorąc, GX1000 to dyskretny i funkcjonalny wideorejestrator na przód i tył. Optyka w tym modelu oparta jest o nieco starszy sensor Sony Starvis pierwszej generacji, jednak dzięki rozdzielczości 2,5K oraz trybowi HDR, zarówno z przodu jak i z tyłu, kamera dobrze daje radę i w dzień, i w nocy. Wśród funkcji dodatkowych wyróżnić trzeba m.in. rozmaite tryby nagrywania podczas jazdy i na postoju, buferowanie wideo, komunikaty głosowe po polsku czy GPS z ostrzeganiem o fotoradarach.
Warto też dodać, że kamera jest zasilana bezpośrednio z instalacji elektrycznej auta, więc do nagrywania postojowego nie jest wymagany żaden dodatkowy adapter. Kamera posiada dwuzakresowy moduł Wi-Fi, który pozwala standardowo na połączenie z apką w smartfonie, ale za jego pośrednictwem kamera łączy się także z internetem i usługami chmurowymi. To oznacza, że w celu skorzystania z tych funkcji chmurowych należy użyć takiego dodatkowego mobilnego routera Wi-Fi z kartą SIM. To można przekuć w dodatkowy atut, bo taki mobilny router na pokładzie auta może zapewnić dostęp do internetu nie tylko kamerze, ale także pozostałym pasażerom w samochodzie. Aplikacje oraz usługi chmurowe od FindView, choć dostępne od niedawna, są funkcjonalne i działają stabilnie, a ich zakres ma być sukcesywnie rozszerzany w przyszłości. Reasumując, śmiało rekomenduję kamery FindView GX1000 Cloud jako taki solidny i funkcjonalny i niezawodny wideorejestrator ze wsparciem zdalnych usług chmurowych. I jeszcze jedno, kamery FindView mają 3 lata gwarancji. Vantru N4 Pro to kawał wideorejestratora na przód, tył i wnętrze. Z pewnością nie można o nim powiedzieć mały i dyskretny. Jest naprawdę spory i ciężki. Ale z drugiej strony ten główny moduł ma zintegrowaną w jednej obudowie kamerę przednią oraz wewnętrzną, co ogranicza konieczność prowadzenia dodatkowego okablowania. Wideorejestrator nagrywa w 4K z kamery przedniej oraz Full HD z tylnej i tej wewnętrznej. We wszystkich modułach obecny jest także tryb HDR. Zatem pod względem jakości i skuteczności nagrań N4 Pro z pewnością nie zawiedzie. Nie zawiedzie także pod względem funkcjonalnym i oferuje pełen zestaw funkcji oczekiwanych w tym segmencie. Wideorejestratory nagrywające także wnętrze to teoretycznie idealny wybór, na przykład dla taksówek. Moim zdaniem jest to jednak zbyt daleko idące uproszczenie, bo ten dodatkowy obiektyw do wnętrza obejmie także boki pojazdu i znacząco powiększy zakres rejestrowania użytecznego materiału dowodowego, zarówno w trakcie jazdy, jak i podczas postoju. Zatem jeśli ponad dyskrecję cenisz jak najszerszy zakres skutecznego nagrywania wideo w samochodzie, no to śmiało rekomenduję N4 Pro od Vantru. Zanim przejdę do podsumowania, powiem, jakich kamer używam ja sam, prywatnie, w swoich samochodach. Przede wszystkim tych, które oferują usługi chmurowe. Zatem w moim aucie jest to 70 Mi A510 Dual Set. Wcześniej był to A810. O, ten konkretnie. Ale jak na wiosnę do testów przyszedł model A510, to go sobie tam zainstalowałem, żeby go przetestować i jakoś tak przez zasiedzenie sobie już tam został. Z kolei w aucie mojej małżonki niedawno zainstalowałem GX1000 Cloud od FindView, a szerzej o tych kamerach, które zamontowałem w swoich samochodach, opowiadam w osobnych filmach na tym kanale. Linki oczywiście w opisie. Daj znać w komentarzu, jakich kamer Ty używasz, jeśli już jakąś masz. I cóż, to chyba tyle. Wszystkie wideorejestratory, które widzicie za mną i wymieniłem w tym rankingu, znajdziesz naturalnie w wr24.pl. W opisie pod tym filmem wrzucam też przydatne odnośniki do dodatkowych materiałów na temat każdej z tych kamer. Daj proszę znać w komentarzu, czy ten ranking ułatwił Tobie wybór kamerki do samochodu i którą konkretnie wybrałeś bądź wybrałaś, a być może inny model Twoim zdaniem zasłużył na wyróżnienie? Czekam tak czy siak na Twoje komentarze. A tymczasem dziękuję za obejrzenie tego materiału do końca i do zobaczenia następnym razem. Cześć! Wideorejestratory24.pl mają już 10 lat. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, szukaj więcej w społecznościówkach i na naszej stronie internetowej.